Problemy z erekcją, łodyga już nie dryga i nie możesz głaskać muchomora, pętać mustanga czy nękać jaszczura? Żaden problem, kup se Viagry. Co ty promujesz? Przecież to jest kanał o ziołach. No właśnie, a właśnie, Problemy z menopauzą? Co gdy na dole już wiór i nie możesz nawilżać laguny, łaskotać nietoperza czy ciągnąć guziczka? No właśnie, a właśnie, co wtedy? Z odpowiedzią przychodzi pieprzyca, po której można się troszeczkę popieprzyć. Ale żeby milej się słuchało tego materiału, to wprowadźmy świąteczny klimat. A dokładniej chodzi o Lepidium mayeni, czyli tak zwaną makę, a dokładnie jej korzeń. Żeby zdobyć ten cenny surowiec, należy udać się pierwej do Ameryki Południowej, a dokładniej w Andy peruwiańskie, a dokładniej na wysokość powyżej 2700 metrów nad poziomem morza, bo właśnie w takich okolicznościach przyrody ta roślina lubi rosnąć. Wystarczy ją poprawnie zidentyfikować, następnie nakopać korzeni i przywieźć je do Polski. A wtedy można opowiadać pieprzne bajeczki o jakże pięknym pałacyku i pięknej latarence. A dokładniej bajka ta brzmi: pałacyk i latarenka. Ale przenieśmy się na uprawę Lepidium mayeni i zobaczmy, jak to w rzeczywistości wygląda. Znajdujemy się w Andach i widzimy, że chłop już trzyma w rękach pożądane korzenie. Jeszcze jego mina jest nieco niewyraźna, ale być może gdy spożyje makę, to się zmieni. Jak widzicie, makę się uprawia, makę się hoduje, makę się wysiewa. Zatem jeżeli chcecie wszyscy ogrodnicy na swoich rodach czy na swoich ogródkach spróbować swoich sił, to bierzcie łopaty i do dzieła. Maka wygląda trochę jak pietruszka albo pasternak, co teoretycznie mogłoby wskazywać, że należy do rodziny selerowatych, ale nic bardziej mylnego, bowiem należy do rodziny kapustowatych. Te osoby już widać nieco bardziej zadowolone, trzymają w rękach posiłek przyrządzony z maki. A tak wygląda już postać sproszkowana, którą możecie sobie wykorzystywać i dosypywać do jedzenia w formie przyprawy. Zainteresowany zdumiewającymi zdolnościami roślin? No to zapraszamy do zakupu naszego atlasu roślin, link do sprzedaży w opisie. Natomiast jeżeli interesuje Cię natura, to poważnie rozważyłbym zasubskrybowanie tego kanału. Na terenie Polski słowiańscy wojownicy spożywali muchomora czerwonego, żeby wróg wydawał się mniejszy poprzez obecny w muchomorze muscymol. Natomiast wojownicy z tamtych rejonów, wojownicy z Ameryki Południowej spożywali korzeń Lepidium mayeni. Bowiem korzeń ten nie tylko wpływa na erekcję, ale także dodaje sił witalnych. Wojownicy spożywali go w tamtych regionach Ameryki Południowej, żeby dodać sobie sił witalnych w boju. Natomiast co bardzo ciekawe, po bitwie mieli absolutny zakaz spożywania korzenia tej rośliny, żeby zbyt mocno nie wyżywali się na swoich kobietach. W XV i XVI wieku korzeń ten był tak cenny, właściwie porównywalnie cenny ze złotem, a to wszystko dlatego, że używano go jako walutę. A potem jako większości roślin całkowicie o niej zapomniano, aż w 1961 roku pewna badaczka zaczęła testować tą roślinkę na zwierzątkach, u których zaobserwowała nadmierny popęd seksualny. A potem przeniesiono te badania na ludzi, no i się okazało, że ta roślina jest naprawdę świetna. Temat nastrojowy, święta nastrojowe, zatem dzisiaj mniej merytoryki, a nieco więcej luzu, więcej rozrywki. Posłuchajmy zatem suchą, a może mokrą bajeczkę. Bajka o pieprzu i selerze. Pieprze wszystko i se leże. Chciałoby się wręcz rzec, że jest to naturalny zamiennik Viagry. Ja sobie o tej roślinie poczytałem w świetnej książce Zdumiewające zdolności roślin, którą Wam mogę polecić. Następnie sobie poszukałem, czy ja jestem w stanie nabyć ten korzeń w internecie. I oczywiście jest całe mnóstwo specyfików, które zawierają właśnie makę, czyli Lepidium mayeni. Najlepiej nabyć sobie 100% korzenia, na przykład w formie sproszkowanej. Gdzieś tam na internecie z całą pewnością sobie możecie to znaleźć. Oczywiście korzeń maki możecie sobie w formie sproszkowanej kupić w internecie, chociażby na Allegro. Cena nie jest wygórowana, bo jak 18,99 za 250 gram, a używamy tego w formie przyprawy, no to jest to kwota niewielka. Jeżeli chcielibyście ją kupić, to możecie skorzystać z linku w przypiętym komentarzu pod tym filmem.
lub skorzystać z jakichś suplementów. Jak widzicie, ja tutaj trzymam kurczowo, bo nie promuję żadnych suplementów, ale chciałbym wam pokazać, jak taka jedna tableta może wyglądać. To jest, moi drodzy, taka duża tableta i tutaj jest 70% Lepidium Mayeni. Ale moi drodzy, tutaj jest taka tabletka, jedna ma 500 mg, to jest, moi drodzy, w moim odczuciu troszeczkę mało. Tutaj piszę na opakowaniu, żeby nie spożywać więcej niż jednej sztuki, ale żeby uzyskać pożądany efekt, trzeba byłoby się tego zjeść troszeczkę więcej. Bowiem nie wiem, czy wiecie, ale korzeń tej rośliny jest przyrządzany w formie warzywa. Jest to roślina jadalna, dlatego można zjeść ją po prostu jak pietruszkę, jak marchewkę. Ma dużo węglowodanów, białka, a także cennych minerałów. Zatem jest to warzywo prozdrowotne, które możecie sobie kupić w formie sproszkowanej, a następnie dodawać do potraw, na przykład dodawać sobie do jakichś szejków. A jako, że tak świątecznie, rybnie, to może bajka o śledziu i pieprzu. Swoją śledź, cudzą pieprz. Korzeń tej rośliny nie tylko poprawia erekcję, ale także zwiększa libido, nie tylko u facetów, ale także u kobiet. Poprawia między innymi spermatogenezę, a także zwiększa ilość oraz ruchliwość plemników, ale przede wszystkim dodaje także sił witalnych, zmniejsza podatność na stres. A także zwiększa ukrwienie narządów płciowych, zatem jeżeli się dziwicie, że dzisiaj jestem troszeczkę blady, to być może właśnie dlatego. Czy jednak kupiłem sobie makę, bo mi nie staje? No pewnie ktoś zaraz tak napisze w komentarzu. Nie, moi drodzy, ja po prostu przetestowałem ją na sobie, żebym mógł wam ją z czystym sercem polecić i faktycznie libido poprawia. Jest to zatem naturalny afrodyzjak. Napiszcie w komentarzu, jakie wy afrodyzjaki stosujecie. Czy jest to lubczyk, imbir, gałka muszkatołowa, a może po prostu najpospolitszy ananas. W Polsce Lepidium mayeni nie występuje, ale występują inne rośliny z tego rodzaju. A tak wyglądają nasze pieprzyce, pieprzyca gęstokwiatowa, pieprzyca gruzowa, a także pieprzyca polna. Ktoś pewnie zauważy szybko, że te rośliny są nieco podobne do tasznika czy do tobołków polnych i tak jak najbardziej. Nie tylko są podobne, ale także należą do tej samej rodziny, czyli rodziny kapustowatych, a wiele roślin z rodziny kapustowatych jest po prostu jadalna, którym z tego, co się doczytałem, no nie przypisuje się aż tak dobrych właściwości będących afrodyzjakiem, przypisuje się inne właściwości, aczkolwiek kto wie, czy zostały one dobrze, dokładnie przebadane. Można je także próbować, bo przecież mają jadalne liście, a także jadalne nasiona w formie przyprawy. Niech te święta korzeń Lepidium przyniesie wam wiele pieprzenia, maka. A tak już całkiem na serio życzę wam spokojnych, aczkolwiek przede wszystkim produktywnych świąt. Źródła szczęścia życzą szczęścia. I jeszcze dwie bajeczki o Magdzie. O Magdzie Zawadzkiej. Złapała Magda Zawadzka. No i o Magdzie, a nie ma z kim.